Znamy pierwszą piosenkę Eurowizji 2025. I to by było na tyle z dobrych wiadomości. Po co oni wracali na Eurowizję? Żeby wystąpić z czymś takim? Serio? No to teraz trzymamy kciuki, żebyśmy trafili na Czarnogórę w półfinale, bo przynajmniej mamy jednego rywala mniej. Cześć wszystkim, z tej strony Michał Lecy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2025. W końcu nastał ten moment, że wchodzimy pełną parą w sezon selekcyjny, bo jako pierwsza swojego reprezentanta i piosenkę właśnie za pomocą selekcji wybrała Czarnogóra. Kraj będzie reprezentował zespół Neo Noen z utworem Clickbait, zdobył w selekcjach drugie miejsce zarówno u jury, jak i u widzów, no ale summa summarum dało to miejsce pierwsze. Zanim przejdziemy do reakcji, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, żebyście nie przegapili żadnego nowego filmu, żadnej nowej reakcji. Jeżeli spodoba Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, jak również przypominam Wam o śledzeniu mnie w mediach społecznościowych, gdzie znajdziecie kulisy, newsy, ciekawostki związane z konkursem. Kilka słów jeszcze o czarnogórskich preselekcjach. Dla mnie to była taka podróż w czasie o 15 lat wstecz, bo z jednej strony słaba jakość telewizyjna tych selekcji, zarówno jeśli chodzi o jakość obrazu, jak i w ogóle o mnóstwo wpadek, przedłużone show. Hitem jest, że konkursowe piosenki zaczęły lecieć dopiero 30 minut po rozpoczęciu całego widowiska. No jeżeli miałbym wyróżnić coś na plus, to pewnie międzynarodowe jury, złożone też z byłych reprezentantów krajów na Eurowizji, co z jednej strony podnosi fachowość takiej komisji jurorskiej, jak również daje taki przegląd różnych gustów, te oceny były bardzo różnorodne, więc to faktycznie było ciekawe z punktu widzenia produkcyjnego. Natomiast wracając do tego, co jeszcze było słabe, no to chyba po prostu jakość muzyki, która przypominała mi selekcję właśnie z 2010-2011 roku. W zasadzie miałbym duży problem wybrać kogoś na Eurowizję z tej 16. No ale właśnie, zrobiono to za mnie i niestety, muszę to powiedzieć, niestety przeżyjmy to jeszcze raz. Odsłucham po raz drugi utwór Clickbait. No i zapraszam na reakcję. Sam początek i ten beat nie jest nawet taki najgorszy. No tutaj mocno zmodyfikowany ten głos. No i na pewno ciekawa kreacja wizualna. Tu pan Kowal. Co to ma symbolizować? Co to ma przypominać? Tak, zdecydowanie jest to występ w kategorii performance. Wow. Zupełnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Nie rozumiem tego vibe'u, nie czuję tego absolutnie. Gay ili straight? No ciekawe, takie ciekawe przesłanie do Europy. Nie wiem, to jest takie mega pomieszanie z poplątaniem. Co innego w ogóle na wizualizacjach, co innego w muzyce. Na pewno to jest widowiskowe, ale czy to jest muzycznie dobre? Dla mnie nie. No i znowu Czarnogóra stawia na rok. Rok, który w historii startów czarnogórskich nigdy się nie opłacił. Nigdy z rokiem nie awansowali do finału. A tu mam wrażenie, że to jest jeszcze gorszy poziom niż to, co było, nie wiem, w innych latach. Clickbait! No dobra, to clickbait jest zapamiętywalne, no siłą rzeczy. Nie wiem, z jednej strony to się wpisuje trochę w trend Eurowizji, żeby wystawiać oryginalne postaci, no ale... O, i tu w ogóle nie widzimy, to był hit tych czarnogórskich preselekcji. Nie ma obrazu nagle. No tu mamy ognie. Mamy ognie, ale w sumie realizator ich nie pokazuje. No na tle rockowych propozycji w tych selekcjach, okej. No, ale moim zdaniem to nie jest poziom europejski, to nie jest poziom eurowizyjny.
Nie wiem, nie mogę po prostu. Clickbait. Jestem zmęczony. Absolutnie jestem zmęczony, słuchając tego po raz drugi. No były po prostu lepsze piosenki. Co tu dużo powiedzieć. To, że jurorzy to punktowali, to w sumie się nie dziwię, no bo zawsze się znajdą jacyś tacy fani rocka i też w sumie, no tak, no jest to widowiskowe na tle tych selekcji, więc te 400 głosów jest w jakiś sposób wytłumaczalne, ale to, że Nina Žižić przegrała Eurowizję o 12 głosów dosłownie, 12 SMS-ów, szczerze, ja bym zagłosował nawet 20 razy, gdybym mógł na tę Ninę. No oczywiście nie można było tak robić w tych selekcjach, ale dałbym i 20 jej głosów, byleby ona pojechała, bo o ile jej performance nie był jakiś mocny, o tyle piosenka, moim zdaniem, najbardziej rokująca pod kątem Czarnogóry na Eurowizję. A wiadomo, występ przez te pół roku jeszcze można poprawić, można zainwestować więcej. Tutaj nie wydaje mi się, że to się jakoś mocno zmieni i dla mnie to jest trochę taki case Circus Mircus z Gruzji 2022, czyli z jednej strony rok, z drugiej strony właśnie jakaś taki występ odjechanym, tam jest jakiś ukryty przekaz, ale trzeba naprawdę, wiecie, być na dobrych wspomagaczach, żeby dojść do tego, jaki to jest przekaz. No nie, dla mnie nie jestem fanem tego typu utworów. Szkoda, że akurat tak Czarnogóra zaczyna, bo wiecie, mi też się marzyła rzeczywiście, żeby Czarnogóra wysłała balladę bałkańską na Eurowizję, bo ja mam taki niedosyt bałkańskich ballad w konkursie. Ostatnia w sumie bałkańska ballada, która wybrzmiała na scenie eurowizyjnej, to jest 2019 rok, Serbia i Kruna. Od tego czasu no, nie było takich piosenek, no bo jednak te kraje bałkańskie idą bardzo w alternatywę, w coś innego, no i Czarnogóra też tak wybrała. Nie wiem, naprawdę mnie to boli, że 12 głosów więcej i Nina Žižić pojechałaby na Eurowizję. No nic. Mamy Neonoen i clickbait. Jakkolwiek zadaję sobie to pytanie, po co oni wracali na Eurowizję, tak mam tylko nadzieję, że trafimy na nich w półfinale i będziemy mieli o jednego rywala mniej, pod warunkiem, że oczywiście nie trafi Serbia do tego półfinału, no bo jeżeli trafi, no to pewnie dużo punktów z automatu poleci właśnie do Czarnogóry. Jak będzie, no to oczywiście zobaczymy za pół roku, jeszcze jest bardzo dużo czasu. Ja Czarnogórze nie wróżę sukcesu, uważam, że to jest kolejny występ na miarę zostania w półfinale, ale może coś się zmieni, może nas to zaskoczy. Wiecie, jakby jest jeszcze tak dużo czasu, że jak poznamy konkurencję, to może okaże się, że ten clickbait to jest jeszcze jedna z najlepszych piosenek. Oby nie. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście te reakcje. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i lajkowania, jeżeli Wam się podobał ten film. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba clickbait, czy to był Wasz faworyt w tych selekcjach. Jestem bardzo ciekawy Waszych komentarzy. Jak również oczywiście zachęcam do obserwowania mnie w innych mediach społecznościowych, by nie przegapić żadnego newsa związanego z Eurowizją. To by było na tyle, ale już niebawem widzimy się w kolejnym filmie, tak więc stay tuned. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!